Siema, tu Wahacz. Ford Tourneo Connect wraz z nową generacją stracił trochę indywidualizmu, ponieważ teraz jest to konstrukcja wspólna z Volkswagenem Caddy, ale wciąż dla osób poszukujących dużo przestrzeni w samochodzie jest to bardzo solidna propozycja, zwłaszcza w wersji Grand przedłużonej, którą dostałem do testów, no i Ford też postarał się, aby swój model trochę wyróżnić. Zmiany skupiają się głównie na kwestiach stylistycznych, ponieważ pod kątem zastosowanych rozwiązań technologicznych kombinowany Forda i Volkswagena są bardziej zbliżone, gdy popatrzy się chociażby na paletę silników, bo tam w obu przypadkach występuje benzyna 1.5 o mocy 114 koni mechanicznych oraz dwulitrowy diesel rozwijający skromną jak na swoją pojemność moc 102 albo 122 koni. Pod kątem wizualnym Ford jednak popracował, aby odróżnić swojego kombivana, ponieważ zyskał on zupełnie przemodelowany przedni pas z innym zderzakiem, światłami i większą trapą chłodnicy i przyznam, że propozycja Forda wypada moim zdaniem atrakcyjniej dla oka niż Volkswagena i ma w sobie trochę więcej wyrazu, na tyle oczywiście, na ile może mieć go takie pudełko na kołach, a też uważam, że poprzednie generacje Tourneo prezentowały się ogólnie jeszcze lepiej i dynamiczniej. Testowany model zyskał również indywidualne wersje wyposażeniowe, ponieważ poza testowaną i najzwyklejszą Titanium dostajemy też podostrzony Sport, gdzie na pokładzie pojawia się trochę lepsze wyposażenie, ale również pakiet stylistyczny z innymi zderzakami i co najbardziej zwraca uwagę, pasami biegnącymi przez całe nadwozie. W środku cennika znajduje się klasyczna dla Fordów z ostatnich lat wersja Active, gdzie wygląd za sprawą srebrnych dokładek na zderzaki ma być powiedzmy bardziej terenowy. Lakier metalik w testowanym modelu kosztuje 2460 zł ekstra, a 17-calowe obręcze zastępujące w Titanium 16 za 615 zł zostały w testówce dokupione. Wnętrze Tourneo Connect wypada moim zdaniem pozytywnie, bo dostajemy tutaj neutralny, ale schludnie wyglądający projekt. Różnice pomiędzy Fordem i Volkswagenem są symboliczne, w testówce dochodzą inne tapicerki, różne w zależności od wersji oraz kierownica o leciutko zmodyfikowanym wyglądzie. Jeśli chodzi o walory praktyczne tej kabiny, to w drzwiach mamy pojemne kieszenie, na dole znajduje się jeszcze jeden dodatkowy schowek, a na górze na podszybiu mamy sporą półkę z gniazdem 12V. Niestety nie jest ona niczym osłonięta. Osłonka znajduje się za to nad matą do indukcyjnego ładowania telefonu. Tutaj mamy kolejne gniazdo 12V, dwa porty USB na tunelu środkowym, są uchwyty na kubki, jest też kolejny schowek w podłokietniku oraz oczywiście przed pasażerem. Zatem ogólnie nie jest źle i jest tutaj gdzie trzymać rzeczy, ale nie ma też żadnych iż bardzo nieoczywistych i wyróżniających się rozwiązań. Schowki na dachu w Tourneo Connect kasowane są przez obecność panoramicznego dachu za 2214 zł, co nie jest dużą kwotą jak na tak dużą taflę szkła i bardzo fajnie to rozświetla całą kabinę, też pasażerom z tyłu. Może dać trochę radości podczas jazdy więcej, ale niestety nie jest ten dach wyposażony w żadną roletę. To szkło niby ma jakoś zatrzymywać trochę promienie słońca, no ale wciąż nie zastąpi to rolety i przez jej brak tego dodatku finalnie bym nie polecał. Tylne drzwi, jak na kombivana przystało, są przesuwane i w wersji Grand zwłaszcza są one słusznych rozmiarów, co sprawia, że dostęp do drugiego rzędu siedzeń jest bardzo dobry. Pomimo wspominanych rozmiarów, mechanizm działa na tyle lekko, że nie trzeba używać zbyt wiele siły do ich obsługi. Podoba mi się też to, że na samym końcu nie trzeba tych drzwi jakoś bardzo dociskać, ponieważ wystarczy zrobić tak i elektronika zrobi to za nas. Tylna kanapa niestety nie składa się z trzech niezależnych siedzisk, jest ona dzielona w proporcjach 40-60%. Nie można też jej przesuwać przód-tył, można jedynie regulować kąt pochylenia oparcia. Bardzo łatwo można także ją kompletnie złożyć. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni, nawet przy obecności stoliczków, które można albo zablokować w takiej pozycji, bardziej powiedzmy czytaniowej, albo takiej, bardziej przeznaczonej do jedzenia. Nad głową jest świetnie, nawet pomimo obecności panoramicznego dachu. Gdy moja głowa na jego krańcu się znajduje w naturalnym ułożeniu, to mam jeszcze taki zapas dzielący mnie od podsufitki. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. Z tyłu mamy też dodatkowe dwa porty USB do ładowania. Oba są w standardzie C, podobnie jak z przodu. Szkoda, ponieważ jedno czy dwa w standardzie A, wciąż popularnym, byłoby rozsądniejsze.
Dodatkowe 2 miejsca w trzecim rzędzie można dokupić do Tourneo Connect za 4305 zł. W egzemplarzu testowym się one nie znalazły. Kufer samochodu ma 1720 litrów przy 5 miejscach rozłożonych w wersji Grand. Otrzymujemy tutaj ogromny otwór załadunkowy, niski próg oraz dużą regularność kształtów. W temacie praktycznych dodatków z lewej strony mamy kilka haczyków, jest też gniazdo 12V. Z prawej strony mamy jeden odkryty schowek, drugi zakryty, w którym ulokowany został zestaw naprawczy, ponieważ żadnej dodatkowej przestrzeni pod podłogą bagażnika nie ma. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 3105 litrów. Siedzenia mogą być złożone w 2 wariantach, tak jak widzicie. Dopowiem jeszcze od razu, jak kształtują się wymiary zewnętrzne samochodu i wersja krótsza ma 451 cm długości, 183 cm wysokości i 193 cm szerokości bez lusterek. Tourneo Connect od testowanego Grand Tourneo Connect różni się wyłącznie długością i w Grandzie wynosi ona 487 cm. Czas powiedzieć teraz, ile Tourneo Connect kosztuje i temat ten zacznę od tego, że w cenniku na stronie producenta podawane są ceny netto, a w konfiguratorze brutto i jakby ktoś chciał samemu przejrzeć oferty, to warto brać na to poprawkę. Ja będę operował cenami z VAT-em i wtedy myśląc o testowanym modelu trzeba szykować minimum 144 000 zł za testowane Titanium z benzyną 1.5 114 koni i manualem, a dopłata do przedłużonej odmiany to zawsze 3700 zł. Z kolei dopłata do automatu wynosi 7380 zł. W podobnych pieniądzach można mieć diesla 2.0, 102 albo 122 konie z manualną skrzynią, zatem cennik jest tutaj dosyć spłaszczony i jednostki wysokoprężne nie są wyraźnie droższe niż benzyna i dopiero decydując się na wariant diesla z napędem na wszystkie koła, rozdźwięk jest wyraźniejszy, bo wtedy koszt to 164 700 albo 168 400 zł, no ale i tak warto pochwalić umożliwienie przez producenta zamówienia tutaj napędu na 4 koła, szkoda tylko, że można go zestawić wyłącznie z manualem. Pod kątem wyposażeniowym też nie ma wielkich różnic i Active względem testowanego Titanium wprowadza głównie dodatki stylistyczne. Trochę lepiej jest w sporcie, bo tam dochodzą elektroniczne zegary czy światła LED, ale jeśli komuś na wyglądzie aż tak nie zależy, to testowana odmiana jest moim zdaniem wystarczająca, chociaż z halogenami czy manualną klimatyzacją szału w niej nie ma. Lepiej robi się po domówieniu kosztującego 10 950 zł pakietu Titanium Pack 3, uzupełniającego braki OLEDy, większy ekran systemu inforozrywki, dwustrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, podgrzewaną przednią szybę i kierownicę. Jest to większość dodatków, które zamówić można do Tourneo Connect i można je też wybierać pojedynczo. Gdyby ktoś chciał przychylić się do cennikowej sugestii Forda i wziąć testowany model na firmę w leasingu operacyjnym, to dopowiem jeszcze, ile by to kosztowało w przypadku egzemplarza w wersji Titanium i z benzyną 114 koni, tylko z manualem i mniejszą ilością dodatków za około 148 000 zł brutto na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 22 976 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co przekłada się na 34 463 zł i wtedy miesięczna rata to 1815 zł. W opisie wrzuciłem link, gdzie można dostroić suwaki pod swoje preferencje, a na stronie Carlis Polska znaleźć można oferty też na inne modele, również w wynajmie długoterminowym. W przyszłości w gamie Tourneo Connect pojawi się zapewne też hybryda plug-in o mocy 204 koni mechanicznych i w jej przypadku cena pójdzie wyraźnie do góry, ale też powinno skutkować to znacznie lepszymi osiągami, bo obecnie oferowane jednostki, co by nie mówić, do najmocniejszych nie należą. Testowana benzyna tak rozpędza samochód od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. W trakcie testu nie miałem okazji zapakować samochodu maksymalnie i go solidnie obciążyć, ale nawet podróżując tylko z jednym dodatkowym pasażerem, dynamika oferowana przez benzynę 1.5 była niezbyt duża, przy czym to stwierdzenie jest mocno uzależnione od prędkości, bo w mieście z rozpędzaniem Tourneo Connect nie ma problemów, na zwykłych drogach poza miastem robi się gorzej, ale bez dramatu i auto wyraźnie słabnie dopiero na drogach szybkiego ruchu. Wciąż jednak bez względu na okoliczności samochodem tym do celu bez problemów można dojechać, tylko trzeba mieć świadomość, że
że nie ma w nim miejsca na brawurę i wyprzedzanie musi być bardziej planowane, bo nie ma co liczyć na jakieś ostre reakcje na wciskanie gazu. Na ekspresówkach i autostradach silnik musi wkręcać się na wysokie obroty, aby wykrzesać z siebie coś więcej i to powoduje, że Tourneo Connect z benzyną dla części osób o większym temperamencie będzie po prostu za słabe. Jadąc od około 110 km na godzinę pojawiają się też nadgłosy powietrza z okolic słupków i lusterek i generalnie samochód ten nie zachęcał mnie nawet na pusto do bardzo szybkiej jazdy, a raczej spokojnego podróżowania na autostradzie właśnie do 110-120 km na godzinę. Rozsądną alternatywą dla benzyny może być diesel 122 konie, który, tak jak mówiłem, kosztuje nie jakoś dużo więcej, a zakładam, że przez swoją charakterystykę oferować może jednak lepszą dynamikę, bo co prawda moc jakaś wyraźnie większa nie jest, a też katalogowo czas sprintu do setki jest tylko o 0,6 sekundy lepszy, ale dostajemy tutaj chociażby maksymalny moment obrotowy 320 Nm względem 220 w testowanym silniku benzynowym, więc takie punktowe przyspieszenie może iść lepiej. Diesel to zapewne też niższe spalanie, a testowana benzyna 1.5 w Warszawie potrzebowała średnio 8 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 6 litrów, na ekspresówkach 7,5 litra, a prędkości autostradowe przekładały się na 9 litrów na 100 km. Zestawiony z benzyną 7-biegowy automat dobrze sobie radził, bo gdy chciałem mocniej przyspieszyć, to nie opóźniał momentu redukcji i kręcił silnik wyżej do 2,5-3 tysiąca obrotów. Zastrzeżeń nie mam również do płynności zmiany biegów, bo tylko z gazem w podłodze czasami lekko czuło się ten proces, a jadąc normalnie już nie bardzo. Więc jeśli ktoś chce w bardziej relaksującym stylu podróżować tym kombiwanem, to automatyczna skrzynia spełni swoje zadanie. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to wiadomo, że po kombiwanach cudów w tym obszarze nie można oczekiwać, ale Tourneo Connect w swojej neutralności prowadzi się moim zdaniem ok. Nie jest on zestrojony w bardzo bujany sposób i uważam, że to dobrze, bo dzięki temu na zakrętach nie pojawiają się przechyły w stopniu, który mógłby wzbudzać niepokój. Też na drogach szybkiego ruchu samochód nie był podatny na podmuchy wiatru. Oczywiście trzeba też realnie patrzeć na sprawę i nie mówię to o stabilności niskiego sedana, ale jak na kombiwana jest naprawdę w porządku. A też dosyć grube opony i miękkie zawieszenie, gdy przychodzi do neutralizowania małych nierówności, poprawiają ogólne wrażenie komfortu, amortyzatory jedynie nie pracują wtedy zbyt cicho. Na dużą pochwałę w kwestii poprawy ogólnej wygody zasługują opcjonalne, kosztujące 1960 zł fotele AGR, które są świetnie wyprofilowane. Układ kierowniczy jest stworzony typowo, aby dojechać do celu, z wygładzonymi reakcjami zapewniającymi odpowiednią przewidywalność prowadzenia. W kwestii sposobu obsługi testowany Ford od bliźniaka Volkswagena różni się przeniesieniem części funkcji związanych z działaniem klimatyzacji z obszaru z lewej strony kierownicy na konsolę centralną, co jest moim zdaniem ergonomicznym krokiem w dobrą stronę. Niestety względem poprzedniego Tourneo Connecta kluczowe ustawienia związane z klimatyzacją, czyli temperatura, kierunek nawiewu, czego siła, przeniesione zostały w większości do menu. Temperaturą jeszcze można sterować mało wygodnymi, dotykowymi przyciskami na dole. Oprogramowanie systemu inforozrywki, podobnie jak pomysł na klimatyzację, pochodzą od Volkswagena i chociaż osobiście wolę trochę bardziej rozwiązanie Forda nazywające się Sync, to do tego też nie mam zastrzeżeń, ponieważ mamy tutaj chociażby personalizowalne ekrany domowe z możliwością umieszczenia przejrzystego różnych informacji obok siebie. Interfejs jest logicznie zaprojektowany, zarówno pod kątem wielkości elementów klikalnych, jak i ich rozmieszczenia. Mamy też tutaj świetną reakcję na dotyk, wszystko szybko się ładuje, jakieś ustawienia, tego typu sprawy są podane w formie trochę graficznej. Mamy też już bardziej klasyczne listy wewnątrz, więc to również nie stanowi problemu. Jest bezprzewodowa integracja z Android Auto i Apple CarPlay w połączeniu z 10-calowym ekranem opcjonalnym, odpowiednio dużym. Daje to bardzo funkcjonalne rozwiązanie. W rozmieszczeniu przycisków na kierownicy też czuje się Volkswagena. Tutaj z lewej strony steruje się aktywnym tempomatem, poniżej mamy zmianę głośności, z prawej strony zmienia się piosenki symetrycznie, więc ok. Trochę wyżej jest obsługa komputera, bardzo przystępnie zaprojektowane. Komputer pokładowy w swojej bazowej formie nie jest zbyt nowoczesny, można to zmienić decydując się na w pełni elektroniczny zestaw wskaźników, będący jako opcja w wersji Titanium, ale to co dostaje się tutaj nie jest problematyczne, jeśli chodzi o obsługę. Wszystkie najważniejsze informacje są łatwo dostępne, nie tylko dotyczące jazdy, ale też związane z działaniem asystentów bezpieczeństwa. Są też informacje z nawigacji, systemu audio, telefonu, więc generalnie niczego tutaj nie brakuje. Obsługa jest też przystępna.
Pilot obsługujący dostęp częściowo bezkluczykowy, to znaczy drzwi trzeba otworzyć w ten sposób, ale później już można kluczyk schować do kieszeni, bo silnik startuje z przycisku. Ma standardową dla Volkswagenów bryłę, co oznacza, że mamy tutaj trochę zbyt dużą wysokość, ale nie przesadzoną masę i grubość, obłe też kształty, więc ogólnie jest to rozsądna konstrukcja dla kieszeni. Z tyłu mamy bardzo przyjemny materiał, połyskujący, taki gumowany, po nim właściwie w ogóle nie widać zarysowań. Nie podoba mi się, że nie ma go też na froncie, ponieważ tam jest już taki typowy plastik i on ma masę przetarć już po kilkunastu tysiącach kilometrów. Lusterka boczne w Tourneo Connect są naprawdę duże. Okazałych rozmiarów jest również frontowa szyba, przy czym jest ona wyraźnie pochylona i znajduje się daleko. Maska jest ledwo widoczna z perspektywy kierowcy, zatem można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z takim minivanowym standardem, jeśli chodzi o widoczność do przodu. Też standardowo jest na boki, to znaczy dzięki bardzo dużym szybom wszystko łatwo można dostrzec. Tylna szyba jest niezbyt wysoko poprowadzona, jest bardzo duża. Cały tył jest pionowo ścięty i jedynie długość nadwozia jest problematyczna. Dlatego kamera cofania w wielu sytuacjach się tutaj przydaje. Otrzymujemy przyzwoitą jakość wyświetlanego obrazu pod kątem szczegółowości czy rozdzielczości. Niestety, ponieważ jest to rozwiązanie z Volkswagena, to w domyślnym widoku, nie tym, tylko tym, który aktywuje się zawsze po wrzuceniu biegu wstecznego, zbytnio rozciągane są elementy po bokach kadru, co przekłamuje ich odległości. Grand Tourneo Connect przez zestrojenie układu kierowniczego nie jest zbyt żwawym samochodem podczas manewrowania przy niskich prędkościach i głównie czuje się to ze względu na mało wyraźne reakcje, gdy kierownica jest w pozycji 0 i rosnący opór, gdy się ją bardziej obróci. Też promień skrętu samochód ma spory, więc bez niespodzianek nie jest to model stworzony do miasta, ale za to dzięki pudełkowatemu nadwoziu wjeżdżanie gdzieś tyłem wyczuć można lepiej niż w niejednym mniejszym aucie. Materiały zarówno w górnych, jak i dolnych częściach kokpitu testowanego Forda są twarde. Na szczęście nie wyglądają one aż tak bardzo plastikowo, chociaż też nie powiem, żeby miały jakąś powalającą fakturę. Na szczęście podłokietniki są tutaj odpowiednio miękkie, a na tunelu środkowym czy na desce rozdzielczej nie ma przesadnie dużo fortepianowej czerni. Znaleźć ją można tylko na panelu łączącym zegary oraz ekran środkowy, co prezentuje się nawet ok, no i w tych miejscach za bardzo nie będą się te elementy jakoś rysować czy brudzić. Spasowanie jest bez zarzutu i ogólnie jakościowo widać, że jest to bardziej użytkowy model, ale trzyma on też taki solidny poziom, że nie ma tutaj żadnych fajerwerków czy przypychu, ale jak się zaakceptuje wszechobecną twardość, to nie ma się do czego specjalnie przyczepić. W kabinie Tourneo Connect nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, nie ma tutaj również zbyt wiele błękitu, jest on wyłącznie na wskazówkach zegarów. Reszta instrumentów pokładowych podświetlona została na biało, co pod kątem czytelności nie wypada źle, ale jednak jeśli chodzi o taki Fordowy klimat, no to nie ma go tutaj zbyt wiele. Na szczęście większość przycisków i przełączników doczekała się źródła światła. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to brakuje go wyłącznie w dotykowych przyciskach pod ekranem. Te fioletowe kropki są widoczne tylko w kamerze. Normalnie nic takiego nie ma gołym okiem widocznego. Jest to bardzo głupia moim zdaniem oszczędność, ponieważ po ciemku wcelowanie w te przyciski jest bardzo niewygodne. Opcjonalne światła LED z przodu kosztują 3000 zł ekstra i wprowadzają one dosyć proste, jeśli chodzi o kształt, ale jednak wyraziste, jeśli chodzi o odbiór, paski do jazdy dziennej, zintegrowane z kierunkowskazami. Z boku mamy za to zwykłe żarówki w kierunkach na błotnikach. Z tyłu LEDy w titanium kosztują 1000 zł i przy braku ich obecności samochód wygląda z tej strony mało ciekawie. To znaczy wiem, że w modelu tego typu na cuda nie ma co liczyć, ale już bardziej siermiężnie się tylnych lamp chyba zaprojektować nie dało, co tworzy w testówce mocny dysonans po zmroku, ładnego przodu i słabego tyłu. Światła LED oferują adaptacyjność i trochę dostrajają sposób świecenia do warunków, ale nie ma co tu liczyć na bardziej zaawansowane wycinanie części wiązk, jak ma to miejsce w rozwiązaniach matrycowych. Poza tym dostajemy tutaj jednak naprawdę dobrą moc świecenia oraz precyzję poziomego odcinania obszaru jasnego od ciemnego, zatem światła trzymają wysoki poziom i przy obecności w standardzie tylko zwykłych halogenów warto moim zdaniem do nich dopłacić. Podsumowując, nowy Ford Grand Tourneo Connect to bardzo udany kombiwan, który nie zawiedzie osób poszukujących pojemnego i praktycznego auta tego typu. Żałuję trochę, że jego nowa generacja powstała we współpracy z Volkswagenem, bo sądzę, że gdyby zabrał się za nią wyłącznie Ford, to efekt mógłby być trochę lepszy, no ale zdaję sobie sprawę, jak wyglądają rynkowe realia i że auta tego typu nie mają co liczyć na wybitną sprzedaż i być priorytetem dla producentów. Wciąż jednak to, co dostajemy obecnie, trzyma dobry poziom i nie mogę w Tourneo Connect w 2020
2023 roku do niczego jakoś bardziej się przyczepić. Jeśli ktoś myśli jednak o zakupie, to zdecydowanie polecam sprawdzić też diesla i odbyć nim jazdę próbną, bo może być on do tego modelu lepszy niż benzyna, którą dostałem do testów. I to wszystko, co przygotowałem o Tourneo Connectie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Cadli z Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!